Lekcja 1. Historyczne pierwsze. Czy wiesz o pierwszej bibliotece, pierwszej gazecie i pierwszym budynku muzeum? Tak, to fascynujące historyczne kamienie milowe. Każdy z nich odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu naszego społeczeństwa. Absolutnie. Biblioteki zawsze były niezbędne do wymiany wiedzy i edukacji. Gazety mają kluczowe znaczenie dla informowania opinii publicznej o bieżących wydarzeniach i problemach. Dokładnie. Obaj przyczyniają się do stworzenia dobrze poinformowanej społeczności, co jest niezbędne dla demokracji. Z drugiej strony muzea zachowują naszą historię i kulturę, pozwalając nam uczyć się z przeszłości. Dobrze. Zapewniają namacalne połączenie z naszym dziedzictwem i wzbudzają ciekawość różnych kultur. To niesamowite, jak te instytucje ewoluowały w czasie, nadal trzymając się swoich podstawowych misji. Zgadzam się. Nadal dostosowują się do nowoczesnych technologii i potrzeb społecznych, czyniąc je jeszcze bardziej istotnymi. Lekcja 2. Zgubić się. Wylądowałem w zupełnie innym miejscu podczas zwiedzania miasta. Och nie, jak znalazłeś drogę powrotną tam, gdzie musiałeś być. Polegałem na mapie mojego telefonu, ale poprosiłem też kilku mieszkańców o wskazówki po drodze. To mądre podejście. Miejscowi często znają najlepsze skróty i trasy. Dokładnie. Były naprawdę pomocne i sprawiło, że moje doświadczenie było przyjemniejsze. Cieszę się, że to słyszę. Zgubienie się może czasami prowadzić do nieoczekiwanych przygód. Prawda. Odkryłem kilka ukrytych klejnotów, których inaczej bym nie znalazł. To jedna z radości podróżowania. Czasami najlepsze wspomnienia pochodzą z nieplanowanych chwil. Całkowicie się zgadzam. To wszystko jest częścią podróży i tworzy wspaniałe historie później. Lekcja 3. Pokój gotowy. Nie spiesz się, nie ma pośpiechu. Dobre wieści. Nowy pokój jest już gotowy dla ciebie. Wspaniale to usłyszeć. Doceniam twoją cierpliwość, kiedy się osiedliłem. W ogóle nie ma problemu. Chcę mieć pewność, że wszystko będzie idealne na twój pobyt. Dziękuję. Naprawdę nie mogę się doczekać, aby cieszyć się nową przestrzenią. Jestem pewien, że to pokochasz. Jest przytulny i dobrze wyposażony do twoich potrzeb. Nie mogę się doczekać, aby to sprawdzić. Posiadanie wygodnego pokoju robi różnicę. Absolutnie. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować czegoś więcej podczas pobytu. Będę, dziękuję. Cieszę się, że mogę się zrelaksować w moim nowym pokoju. Lekcja 4. Koszty taksówki. Koszt taksówki zależy od odległości i ruchu. Zwykle wynosi około 20 do 30 dolarów amerykańskie. Brzmi to dość standardowo na wycieczkę do miasta, zwłaszcza z potencjalnymi opóźnieniami w ruchu. Tak, a jeśli jest to w godzinach szczytu, może być nieco wyższy ze względu na dłuższy czas oczekiwania. To ma sens. Zawsze dobrze jest wziąć pod uwagę tę możliwość przy planowaniu budżetu na transport. Absolutnie. Wolę być przygotowany, niż być zaskoczony nieoczekiwanymi wydatkami. Zgadzam się. Pomocne jest również posiadanie alternatywnych opcji, takich jak usługi współdzielenia przejazdów, na wszelki wypadek. Prawda. Posiadanie wielu opcji może zapewnić większą elastyczność i potencjalnie zaoszczędzić pieniądze.
Dokładnie. Będę o tym pamiętać podczas mojej następnej podróży. Dobre myślenie. Planowanie z wyprzedzeniem zawsze się opłaca. Lekcja 5. Warunki gracza. Były określone warunki dla gracza, które znacznie ograniczyły jego opcje. To brzmi frustrująco. Czy gracz miał jakąś swobodę negocjowania swoich warunków? Niestety nie miał swobody skutecznego oferowania i negocjowania swojej umowy. To trudna sytuacja. Gracze powinni mieć prawo do negocjacji na rzecz uczciwych warunków. Dokładnie. Dla ich kariery i dobrobytu finansowego ważne jest, aby mieć pewną kontrolę. Całkowicie się zgadzam. Bez możliwości negocjacji mogą przegapić lepsze możliwości. Istotne jest, aby gracze mieli wsparcie swoich agentów, aby się ich bronić. Absolutnie. Posiadanie kogoś, kto rozumie branżę, może mieć znaczącą różnicę. Mam nadzieję, że zmieni się w przyszłości, dając graczom większą swobodę i opcje. Lekcja 6. Wybór materiałów. To ci odpowiada. Co powiesz na ten owocowy? To cudowne, ale jest dla mnie zbyt słodkie. Czy masz coś bardziej zrównoważonego? Rozumiem. Co powiesz na ten ma ładną mieszankę smaków, nie będąc zbyt słodkim? To brzmi idealnie. Doceniam opcje, które odpowiadają różnym gustom. Absolutnie. Ważne jest, aby zastanowić się, co preferuje każda osoba, zwłaszcza jeśli chodzi o smaki. Całkowicie się zgadzam. To sprawia, że doświadczenie jest znacznie przyjemniejsze dla wszystkich zaangażowanych. Dokładnie. Dodatkowo znalezienie odpowiedniej równowagi może podnieść całe wrażenia degustacyjne. Cieszę się, że mogę spróbować tego. Myślę, że będzie to dla mnie odpowiednie. Świetny wybór. Zobaczmy, jak łączy się z resztą posiłku. Lekcja 7. Preferencje materiałowe. Pomyśl także o preferowanym materiale. Chcesz czegoś trwałego? Tak, trwałość jest dla mnie ważna, szczególnie w przypadku przedmiotów, których planuję często używać. Całkowicie rozumiem. Inwestowanie w wysokiej jakości materiały może zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę. Dokładnie. Wolałbym teraz wydać trochę więcej niż ciągle coś wymieniać. To mądre podejście. Zawsze dobrze jest rozważyć długoterminowe korzyści z początkowymi kosztami. Zgadzam się. Ponadto trwałe przedmioty często oferują ogólną lepszą wydajność. Na pewno. Poszukajmy opcji, które nie tylko pasują do Twojego stylu, ale także spełniają te standardy trwałości. To brzmi świetnie. Doceniam Twoją pomoc w znalezieniu właściwych wyborów. To moja przyjemność. Cieszę się, że zobaczymy, co możemy razem znaleźć. Lekcja 8. Wspierające otoczenie. Zdałem sobie sprawę, że kiedy mam ochotę się poddać, otaczanie się wspierającymi ludźmi naprawdę pomaga. To taka prawda. Posiadanie silnego systemu wsparcia może mieć ogromną różnicę w utrzymaniu motywacji. Dokładnie. Regularnie śledzę również swoje postępy, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłem, co sprawia, że jestem skupiony. To brzmi jak świetna strategia. Widzenie Twoich osiągnięć, bez względu na to, jak małe, może być niesamowicie zachęcające. To naprawdę jest. Przypomina mi, że liczy się każdy krok, nawet jeśli podróż wydaje się trudna.
Uwielbiam ten sposób myślenia. Ważne jest, aby świętować te małe zwycięstwa po drodze. Zdecydowanie. A dzielenie się swoimi celami z przyjaciółmi sprawia, że czuję się odpowiedzialny i zmotywowany do kontynuowania. Widzę, jakby to działało. Wspaniale jest mieć ludzi, którzy cię kibicują, gdy dążysz do swoich celów. Na pewno. Razem możemy podnieść się nawzajem i pokonać wszelkie przeszkody, przed którymi się napotykamy. Lekcja 9. Odkrywanie opcji. Jestem pewien, że znajdziesz właściwy wybór, jeśli poświęcisz trochę czasu i odkryjesz różne opcje. To dobry punkt. Czasami pośpiech może prowadzić do decyzji, których możemy później żałować. Dokładnie. Poświęcenie czasu na badania i refleksje pomaga nam czuć się pewniej w naszych wyborach. Całkowicie się zgadzam. Często uważam, że najlepsze decyzje przychodzą, gdy daję sobie przestrzeń do myślenia. Tak, pomocne jest również omówienie opcji z kimś innym, aby uzyskać świeżą perspektywę. Absolutnie. Omówienie pomysłów może ujawnić nowe możliwości, których mogliśmy nie brać pod uwagę. Dobrze. Ponadto może pomóc wyjaśnić, co jest dla nas najważniejsze w podejmowaniu tych decyzji. Cieszę się, że mogę teraz dokładniej zbadać moje opcje. Dziękuję za zachętę. W każdej chwili. Wierzę, że dokonasz wyboru, z którego w końcu będziesz naprawdę zadowolony. Lekcja 10. Doświadczenie kulinarne. Zostań trochę dłużej. Naprawdę lubię ten posiłek z tobą. Ja też. Zdecydowanie polecam to miejsce innym. Jedzenie jest fantastyczne. To naprawdę jest. Przepraszam, możesz przynieść nam kolejną rundę drinka. To brzmi świetnie. Przydałoby mi się coś orzeźwiającego do tego pysznego posiłku. Myślę, że atmosfera tutaj dodaje doświadczenia. Czuję się tak przytulnie i zachęcająco. Całkowicie się zgadzam. Miło jest znaleźć miejsce, w którym można się zrelaksować i cieszyć się dobrym jedzeniem. Dokładnie. Uwielbiam odkrywać takie nowe miejsca. Sprawia, że jedzenie na mieście jest o wiele bardziej ekscytujące. Tak, a dzielenie się nim z dobrym towarzystwem sprawia, że jest jeszcze lepszy. Na pewno. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się tu przyjechać razem. To był wspaniały wieczór. Lekcja 11. Świeże a owoce w puszkach. Czy zazwyczaj kupujesz świeże lub konserwowe owoce? Wolę świeże owoce, takie jak jabłka i banany. Smakują znacznie lepiej i są zdrowsze. Całkowicie rozumiem. Świeże owoce mają tę naturalną słodycz i chrupkość, do której owoce w puszkach po prostu nie mogą się równać. Dokładnie. Ponadto są wypełnione składnikami odżywczymi, które często są tracone w procesie konserwowania. To świetny punkt. Uważam również, że świeże owoce mają bardziej żywy smak. Tak, i uwielbiam używać ich w koktajlach lub jako przekąski przez cały dzień. Koktajle to fantastyczny sposób na jednoczesne delektowanie się różnymi owocami. Powinienem spróbować tego częściej. Zdecydowanie powinieneś. To pyszny i łatwy sposób na codzienne porcje owoców. Dążę do łączenia większej ilości świeżych owoców do mojej diety od teraz. Lekcja 12. Zajęcia w gimnazjum. Jest sala gimnastyczna, w której uczniowie prowadzą zajęcia z wychowania fizycznego, co jest świetne do pozostania aktywnym. To brzmi idealnie. To musi być tętniące życiem miejsce ze wszystkimi działaniami. Tak,
A tańce odbywają się również w sali gimnastycznej, co czyni go wszechstronną przestrzenią do imprez. Uwielbiam to. Wspaniale jest mieć miejsce, w którym uczniowie mogą spotykać się zarówno dla fitnessu, jak i zabawy. Dokładnie? Tworzy poczucie wspólnoty i zachęca wszystkich do uczestnictwa. Plus, organizowanie wydarzeń w centralnej lokalizacji ułatwia wszystkim dołączenie. To prawda. Promuje ducha szkoły i pracę zespołową wśród uczniów. Mogę sobie wyobrazić, jak ekscytujące musi to być podczas wydarzeń. Energia w sali gimnastycznej jest zawsze elektryczna. Absolutnie. To przestrzeń wypełniona możliwościami uczenia się i rozwoju na wiele sposobów. Lekcja 13. Zapytanie o lot. Pewnie. Który lot masz na myśli? Ten jedzie z Nowego Jorku do Londynu. To ma być świetna trasa. Ach, ten. Słyszałem, że jest popularny i może być całkiem wygodny. Tak, czytałem, że linie lotnicze oferują doskonałe udogodnienia na tej trasie, co jest bonusem. Dobrze wiedzieć. Przyjemny lot robi różnicę, szczególnie podczas długich podróży. Dokładnie. Zawsze szukam lotów, które zapewniają dobrą obsługę i relaksującą atmosferę. To samo tutaj. Naprawdę poprawia wrażenia z podróży, gdy czuje się komfortowo podczas lotu. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Miej oko na oferty na ten lot. Chciałbym wkrótce pojechać. Zdecydowanie. Jestem podekscytowany możliwością wspólnego zwiedzania Londynu. Lekcja 14. Transport publiczny. Zróbmy więc trochę badań. Pewnie. Myślę, że powinniśmy jechać środkami transportu publicznego. Często jest wygodniej w mieście. Świetny wybór. Transport publiczny może pomóc nam uniknąć ruchu i zaoszczędzić na opłatach parkingowych. Dokładnie. Dodatkowo daje nam szansę zobaczenia większej ilości miasta podczas podróży. Dobrze. Musimy wyjechać wcześnie, aby mieć pewność, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do celu. To ma sens. Lepiej przyjechać wcześnie i cieszyć się spokojnym spacerem przed naszymi planami. Absolutnie. Zwiedzanie okolicy może być tak samo zabawne jak główne wydarzenie. Nie mogę się doczekać. Zbierzmy wszystkie potrzebne informacje i zaplanujmy trasę. Brzmi jak plan. Z niecierpliwością czekam na naszą przygodę z transportem publicznym. Lekcja 15. Pisanie piosenek. Możesz zamienić go w piosenkę, którą możesz zaśpiewać. To brzmi zabawnie. Jest tak wiele słów, które rymują się z innymi, takich jak uśmiech i mile. Dokładnie. Rymowanie może dodać pięknego rytmu i przepływu do tekstów. Uwielbiam to, jak kreatywne może być pisanie piosenek, to jak malowanie słowami. Absolutnie. Każda linia może wywoływać emocje i opowiadać historię w wyjątkowy sposób. Tak, i możesz bawić się różnymi motywami i pomysłami, aby był naprawdę twój. Myślę, że to wspaniały sposób na wyrażanie siebie i łączenie się z innymi poprzez muzykę. Zdecydowanie. Jestem zainspirowany do napisania czegoś oryginalnego. Wspólnie burzmy mózgów. Podoba mi się to. Współpraca może prowadzić do niesamowitych efektów twórczych. Lekcja 16. Geografia wybrzeża.
Wybrzeże jest piękne, ale we wnętrzu jest bardzo mało, ponieważ nie ma uprawy, a woda jest trudna do zdobycia. To prawda. Regiony takie jak Dolina Śmierci mają tak wyjątkowe krajobrazy ukształtowane przez te czynniki. Dokładnie. To fascynujące, jak geografia może wpływać na styl życia i gospodarkę danego obszaru. Zgadzam się. Uderzający jest kontrast między bujnymi regionami przybrzeżnymi a suchym wnętrzem. Tak, i sprawia, że doceniasz różnorodność ekosystemów, które mamy w różnych lokalizacjach. Na pewno. Odkrywanie tych obszarów może nas wiele nauczyć o przyrodzie i zrównoważonym rozwoju. Chciałbym odwiedzić zarówno wybrzeże, jak i wnętrze, aby zobaczyć różnice z pierwszej ręki. To brzmi jak niesamowita podróż. Każdy obszar ma swoją historię i piękno do odkrycia. Jestem podekscytowany pomysłem wspólnego odkrywania tych wyjątkowych krajobrazów. Lekcja 17. Zwierzęta jako rodzina. Zwierzęta są jak rodzina, więc stworzenie dla nich wygodnego domu jest naprawdę ważne. Absolutnie. Zasługują na przestrzeń, która jest bezpieczna i przyjazna, tak jak my. Dokładnie. Zawsze dbam o przytulne łóżka, zabawki i miejsca do zabawy. To cudowne. To niesamowite. Ile radości przynoszą, gdy są szczęśliwi i wygodni. Tak, a dobrze zaprojektowana przestrzeń może zapobiegać lękowi i promować ich samopoczucie. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich potrzeby przy zakładaniu domu. Na pewno. Szczęśliwe zwierzę często oznacza również szczęśliwego właściciela. Absolutnie. Chodzi o budowanie tej więzi i zapewnienie, że czują się kochani. Uwielbiam to, jak możemy stworzyć opiekuńcze środowisko dla naszych futrzanych przyjaciół. Lekcja 18. Gotowanie razem. Myślę, że ziemniaki są prawie gotowe. Czy możesz sprawdzić, czy są złotobrązowe? Pewnie. Przyjrzę się i zobaczę, jak się gotują. Już powinny być idealnie chrupiące. To byłoby fantastyczne. Uwielbiam, kiedy wychodzą dobrze z ładnym złotym kolorem. Absolutnie. Idealnie pieczone ziemniaki mogą naprawdę podnieść posiłek i sprawić, że będzie wyjątkowy. Tak, dodają tak pysznej konsystencji i smaku, zwłaszcza w połączeniu z daniem głównym. Mogę sobie już wyobrazić, jak dobrze będą smakować z dodanymi przez nas ziołami i przyprawami. Dokładnie. Wspólne gotowanie sprawia, że jest to jeszcze przyjemniejsze. To jak tworzenie arcydzieła w kuchni. Zgadzam się. Jest coś satysfakcjonującego w wspólnej pracy nad przygotowaniem posiłku od podstaw. Plus daje nam szansę na nawiązanie więzi i dzielenie się śmiechem, gdy się tym zajmujemy. Lekcja 19. Relaks na świeżym powietrzu. To brzmi jak świetny pomysł. Moglibyśmy się zrelaksować i cieszyć się świeżym powietrzem razem. Całkowicie się zgadzam. Spędzanie czasu na zewnątrz może być tak odmładzające, szczególnie po PRACOWTY tygodniu. Dokładnie. Uwielbiam uczucie delikatnej brizy i ciepło słońca na mojej skórze. Tak, i jest to doskonała okazja, aby odłączyć się od ekranów i cieszyć się naturą. Absolutnie. Moglibyśmy przynieść przekąski i po prostu odpocząć w parku przez kilka godzin. To brzmi cudownie. Chciałbym znaleźć ładne miejsce pod drzewem, w którym możemy porozmawiać i odpocząć. Idealny. Natura ma sposób na uspokojenie umysłu i podniesienie ducha.
Nie mogę się doczekać. To będzie miła przerwa od naszych zwykłych procedur. Upewnijmy się, że zrobimy to wkrótce. Będzie to orzeźwiająca zmiana tempa dla nas obojga. Lekcja 20. Siła narodowa. Wzmocniona osiągnięciami Ameryka jest nieodzownym narodem na świecie. To ciekawa perspektywa. Podkreśla wpływ i odpowiedzialność, jakie wiąże się z taką mocą. Dokładnie. Z wielkim wpływem wiąże się obowiązek pozytywnego przewodzenia na arenie globalnej. Zgadzam się. Ważne jest, aby każdy naród wykorzystał swoją siłę do wspierania współpracy i zrozumienia. Tak, a rola Ameryki w stosunkach międzynarodowych może znacząco wpłynąć na pokój i dobrobyt na świecie. Absolutnie. Wierzę, że wraz z osiągnięciami przychodzi okazja do inspirowania innych. Na pewno. Istotne jest zachowanie podejścia, które zachęca do współpracy, a nie izolacji. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Razem możemy skuteczniej sprostać wielu światowym wyzwaniom. To ekscytujące myślenie o potencjale pozytywnych zmian, gdy narody współpracują ze sobą. Lekcja 21. Sport i kultura. Z baseballu i Raptors National Basketball Association wielu Kanadyjczyków martwi się wpływami amerykańskimi. To prawda. Sport często odzwierciedla dynamikę kulturową i może wpływać na tożsamość narodową. Dokładnie. Chociaż świetnie jest mieć dostęp do popularnych lig, może przyćmić lokalne sporty. Zgadzam się. Ważne jest, aby kanadyjski sport rozwijał się wraz z tymi głównymi ligami amerykańskimi. Tak, wspieranie lokalnych talentów może pomóc w utrzymaniu wyjątkowej kultury sportowej reprezentującej Kanadę. Zdecydowanie. Chodzi o zrównoważenie uznania dla międzynarodowego sportu ze wsparciem dla rodzimych talentów. Myślę, że ma to kluczowe znaczenie dla budowania dumy społeczności i zachęcania młodzieży do udziału w sporcie. Absolutnie. Świętowanie lokalnych osiągnięć może zainspirować kolejne pokolenie sportowców. Miejmy nadzieję, że kanadyjskie sporty nadal będą się rozwijać i znajdować własną tożsamość. Lekcja 22. Świąteczny duch. Aby uczcić Boże Narodzenie, odwiedzają mały dom Boba Cratchita, gdzie widzą rodzinę gotującą posiłek. To brzmi jak taka rozgrzewająca scena. Zawsze miło jest zobaczyć ducha wspólnoty podczas wakacji. Tak, i podkreśla znaczenie rodziny i społeczności w tak wyjątkowym czasie. Absolutnie. Proste radości z dzielenia się posiłkiem mogą stworzyć trwałe wspomnienia. Dokładnie. To przypomnienie, że nie chodzi o ekstrawagancję, ale o miłość dzieloną między rodziną. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Te chwile połączenia są tym, co naprawdę sprawiają, że święta mają sens. Tak, a zobaczenie, jak inni świętują, może zainspirować nas do jeszcze bardziej pielęgnowania własnych tradycji. Na pewno. Chodzi o znalezienie radości w małych rzeczach i szerzenie dobroci. Przyjmijmy tego ducha w tym okresie świątecznym i stwórzmy własne cenne wspomnienia. Lekcja 23. Pomiary. Ranga ma około 60 metrów długości i około 25 lub 30 metrów szerokości w dowolnym momencie. To dość znaczny obszar. Imponujące jest myślenie o tym, ile miejsca to pokrywa. Dokładnie.
pozwala na różne czynności i może wygodnie podgeścić wiele osób. Mogę sobie wyobrazić, jak wszechstronna może być ta przestrzeń na różne wydarzenia i spotkania. Tak, posiadanie tak dużego obszaru otwiera wiele możliwości dla wydarzeń sportowych i społecznych. Zdecydowanie. Wspaniale jest mieć udogodnienia, które mogą zaspokoić różne potrzeby. Zgadzam się. Pomaga wspierać ducha wspólnoty i zachęca do uczestnictwa w działaniach. Ponadto może służyć jako centrum łączenia ludzi, co zawsze jest korzystne. Miejmy nadzieję, że w przyszłości powstanie więcej takich przestrzeni, aby wspierać zaangażowanie społeczności. Lekcja 24. Ogłoszenia tranzytowe. Tak, ogłaszają każdy terminal. Po prostu posłuchaj swojego przystanku. To naprawdę pomocne. To znacznie ułatwia nawigację po systemie tranzytowym. Absolutnie. Jasne ogłoszenia mogą naprawdę zmniejszyć zamieszanie i pomóc pasażerom poczuć się bardziej swobodnie. Zgadzam się. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że każdy wie, dokąd jest i dokąd zmierza. Dokładnie. Chodzi o to, aby podróż była jak najbardziej płynna dla wszystkich. Doceniam również, gdy personel jest przyjazny i chętny do pomocy w razie potrzeby. Tak, dobre nastawienie może mieć duży wpływ na to, jak ludzie czują się podczas podróży. Uwielbiam to. Tworzy przyjazną atmosferę i zachęca więcej osób do korzystania z transportu publicznego. Na pewno. Gdy systemy tranzytowe priorytetowo traktują komunikację, przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Lekcja 25. Satysfakcja z transformacji. Absolutnie. To satysfakcjonujące widzieć transformację bez wydawania fortuny. Całkowicie się zgadzam. Wprowadzanie zmian, które mają duży wpływ, często nie wymaga dużego budżetu. Dokładnie. Proste dostosowania mogą prowadzić do znacznej poprawy w naszym środowisku. Uwielbiam, jak kreatywność może odgrywać rolę w osiągnięciu tych przemian. Tak. Chodzi o to, aby myśleć nieszablonowo i używać tego, co już masz. Podziwiam takie podejście. Zachęca do zrównoważonego rozwoju i zaradności w naszych projektach. Na pewno. Ponadto inspiruje innych do zastanowienia się, w jaki sposób mogą wprowadzać zmiany we własnych przestrzeniach. Cieszę się, że widzę, co możemy osiągnąć razem z tym nastawieniem. Dalej badajmy pomysły, które promują pozytywne zmiany bez łamania banku. Lekcja 26. Globalne marki. Świat obok McDonald's, Coca-Coli i Disneya fascynuje swoim kulturowym zasięgiem. Absolutnie. Marki te stały się popularnymi nazwami na całym świecie i kształtują postrzeganie. Tak, i często odzwierciedlają wartości i trendy społeczeństw, w których działają. Ciekawe, jak udaje im się rezonować z różnymi odbiorcami, zachowując jednocześnie swoją tożsamość. Dokładnie. Dostosowują swoje strategie marketingowe do różnych kultur, co jest imponujące.
Miej oko na ich strategię i zobaczmy, jak poruszają się zmieniającą się globalną dynamiką. Lekcja 27. Praktyki pracy i krytyka. Świat regularnie sprawdza i często krytykuje praktyki zawodowe Nike, co jest ważne dla odpowiedzialności. To prawda. Zwraca uwagę na etyczne implikacje produkcji na rynku światowym. Dokładnie. Dzięki niedawnym ekstrawagancjom marketingowym Nike ważne jest, aby zrównoważyć zysk z praktykami etycznymi. Zgadzam się. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i oczekują, że marki będą działać odpowiedzialnie. Tak, a przejrzystość praktyk pracy ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania wśród klientów. Ciekawe, w jaki sposób postrzeganie społeczeństwa może wpływać na reputację i sukces firmy. Na pewno. Firmy, które stosują etyczne praktyki pracy, często zyskują lojalnych klientów. Mam nadzieję, że więcej marek pójdzie w ich ślady i priorytetowo traktuje dobre samopoczucie swoich pracowników. Absolutnie. Wspierajmy tych, którzy promują uczciwe praktyki pracy. Lekcja 28. Bycie dobrym słuchaczem. I bądź dobrym słuchaczem. To tak ważna umiejętność budowania silnych relacji. Na pewno będę o tym pamiętać. Słuchanie może naprawdę pomóc innym poczuć się docenionym i zrozumianym. Dokładnie. To niesamowite, jak wiele możemy się nauczyć, zwracając uwagę na to, co mówią inni. Zgadzam się. Czasami ludzie po prostu potrzebują kogoś, kto wysłucha ich bez przerw. Tak, i to może mieć duży wpływ na to, jak się czują i chęć otwarcia się. Uwielbiam, jak bycie dobrym słuchaczem może stworzyć głębsze połączenie między ludźmi. Na pewno. Pokazuje, że zależy ci na ich myślach i doświadczeniach. Jestem podekscytowany, że mogę ćwiczyć to bardziej w moich rozmowach. To tak cenna cecha. To naprawdę jest. Razem możemy zachęcać się nawzajem do bycia lepszymi słuchaczami. Lekcja 29. Utrzymanie produktywności. Nie jestem jeszcze pewien co do najlepszego podejścia. Martwię się o utrzymanie produktywności. To ważna obawa. Ważne jest, aby znaleźć równowagę, która działa dla ciebie bez poczucia przytłoczenia. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że pozostanę skoncentrowany i wydajny bez wypalania się. Całkowicie rozumiem. Być może wyznaczanie małych, osiągalnych celów może pomóc w utrzymaniu motywacji. To świetny pomysł. Rozbijanie zadań na mniejsze części sprawia, że czują się łatwiejsze w zarządzaniu. Tak, i pozwala świętować małe zwycięstwa po drodze, co może być zachęcające. Uwielbiam to. Ważne jest, aby rozpoznać postęp bez względu na to, jak mały może się wydawać. Absolutnie. Śledzenie swoich osiągnięć może również pomóc ci zachować motywację w czasie. Zamierzam wdrożyć tę strategię. Doceniam Twoje wsparcie i spostrzeżenia. Lekcja 30. Pomoc w rezerwacji. To działa. Możesz zarezerwować to dla mnie, proszę? Oczywiście. Natychmiast dokończę rezerwację i upewnię się, że wszystko jest ustawione. Dziękuję. Naprawdę doceniam Twoją pomoc w organizacji tego. To nie jest żaden problem. Chętnie pomogę ci w zaplanowaniu podróży. Jestem podekscytowany tą podróżą. Wiedza o to, że wszystko jest zadbane, czyni go jeszcze lepszym.
Cieszę się, że to słyszę. Wyślę ci wszystkie szczegóły potwierdzenia, gdy to się skończy. Idealne. Posiadanie wszystkiego na piśmie pomoże mi śledzić nasze plany. Absolutnie. Upewnię się, że dodam wszystkie ważne informacje, których będziesz potrzebować. Jeszcze raz dziękuję za obsługę tego. Sprawia, że proces jest dla mnie o wiele płynniejszy. Lekcja 31. Osobiste książki kucharskie. Uwielbiam ten pomysł. Sprawi, że książka kucharska będzie bardziej osobista i wyjątkowa. Dokładnie. Dodanie naszych ulubionych przepisów stworzy wyjątkową kolekcję, która odzwierciedla nasze gusta. Tak, i to świetny sposób na zachowanie wspomnień związanych z każdym daniem, które nam się podobało. Całkowicie się zgadzam. Wspólne gotowanie i dzielenie się tymi doświadczeniami dodaje tak wiele znaczenia. Dodatkowo możemy dołączyć małe notatki na temat tego, dlaczego każdy przepis jest dla nas ważny. To piękny akcent. Sprawi, że książka kucharska poczuje się jak prawdziwa rodzinna pamiątka. Nie mogę się doczekać, aby zacząć wszystko kompilować. To będzie taki zabawny projekt. Ja też. Zbierzmy nasze ulubione przepisy i bądźmy kreatywni w układzie. Jestem podekscytowany, widząc jak to się okaże. Będzie to cenny dodatek do naszej kuchni. Lekcja 32. Uważne rozważanie. Dobrze, ważne jest, aby pamiętać o potencjalnych konsekwencjach naszych działań. Absolutnie. Rozważanie wyników może pomóc nam podejmować lepsze decyzje w drodze naprzód. Zgadzam się. Łatwo jest działać impulsywnie, nie zastanawiając się, jak może to wpłynąć na innych. Tak, a poświęcenie chwili na refleksję może zapobiec nieporozumieniom i konfliktom. Dokładnie. Chodzi o stworzenie bardziej przemyślanego podejścia do naszych interakcji. Uwielbiam tę perspektywę. Zachęca nas do większej świadomości i szacunku dla siebie nawzajem. Na pewno. Kiedy rozważamy wpływ naszych wyborów, wspieramy bardziej pozytywne środowisko. Jestem zainspirowany do ćwiczenia tej uważności w moim codziennym życiu. Pociągnijmy się do odpowiedzialności i wspólnie zachęcajmy do tego sposobu myślenia. Lekcja 33. Misjonarz medyczny. Livingston zamierzał zostać misjonarzem medycznym. Oznacza to, że byłby zarówno lekarzem, jak i kaznodziejem i nauczycielem. To godna podziwu ścieżka. Połączenie medycyny z edukacją i wiarą może wywrzeć potężny wpływ. Dokładnie. Pokazuje zaangażowanie w służbę zarówno ciału, jak i duchowi potrzebujących osób. Uwielbiam ten pomysł. Podkreśla holistyczną opiekę, zajmującą się samopoczuciem fizycznym i emocjonalnym. Na pewno. Takie role mogą inspirować społeczności i promować świadomość zdrowotną. Wspaniale jest myśleć o tym, jak jedna osoba może pozytywnie wpłynąć na tak wiele żyć. Tak. I podkreśla znaczenie współczucia zarówno w medycynie, jak i edukacji. Zgadzam się. Pamiętajmy także o wartości służenia innym w naszym życiu. Absolutnie. To wspaniałe przypomnienie, aby wnieść pozytywny wkład w nasze społeczności. Lekcja 34. Starożytni sportowcy. Wieki temu nawet sportowcy na starożytnych igrzyskach olimpijskich w Grecji używali różnych stymulantów. To fascynujące. Interesujące jest zastanowienie się, jak sport ewoluował w czasie. Dokładnie.
Stosowanie stymulantów podkreśla, jak daleko zaszliśmy w zrozumieniu zdrowia i uczciwości w sporcie. Zgadzam się. Obecnie obowiązują surowe przepisy zapewniające uczciwą grę i bezpieczeństwo sportowców. Tak, i ważne jest, aby zachować uczciwość konkurencji dla przyszłych pokoleń. Uwielbiam to, jak współczesny sport promuje nie tylko zdolności fizyczne, ale także standardy etyczne. Na pewno. Chodzi o świętowanie ducha rywalizacji przy jednoczesnym poszanowaniu sportowców. Cieszę się, że widzę ten postęp. Zachęca do zdrowszego podejścia do sportu. Absolutnie. Nadal wspierajmy praktyki promujące uczciwość i dobre samopoczucie w lekkoatletyce. Lekcja 35. Burzliwe historie. Historie były bardzo przerażające. Za moim oknem szybowała burza. Och nie, to brzmi intensywnie. Burze mogą być dość przerażające, zwłaszcza w nocy. Dokładnie. Wiatr zaczął wyć, a deszcz mocno padał. Mogę sobie wyobrazić. Tworzy tak niesamowitą atmosferę, dzięki czemu wszystko wydaje się bardziej dramatyczne. Tak, z pewnością zwiększa napięcie każdej historii, którą czytasz lub oglądasz. Zgadzam się. Dźwięk burzy może naprawdę poprawić nastrój i ustawić scenę. To niesamowite, jak natura może tworzyć tak potężne emocje poprzez swoje elementy. Na pewno. Uwielbiam, jak dobra historia może przenieść cię do tego momentu, sprawiając, że wydaje się prawdziwa. Absolutnie. Podzielmy się kolejnymi tymi ekscytującymi historiami, gdy następnym razem spędzimy czas. Lekcja 36. Letnie ogrody. Uwielbiam oglądać petunie i nagietki latem. Dodają ogrodom tak żywych kolorów. Absolutnie. Rozjaśniają każdą przestrzeń zewnętrzną i przynoszą tyle radości. Tak, a niektórzy ludzie sadzą słoneczniki, które są również oszałamiające i wesołe. Zgadzam się. Słoneczniki mają tę wyjątkową zdolność obracania się i podążania za słońcem, co jest fascynujące. Dokładnie. Ich duże głowy i jasnożółte płatki tworzą piękny widok w każdym ogrodzie. Dodatkowo świetnie nadają się do przyciągania zapyłączy, takich jak pszczoły i motyle. To prawda. To wspaniałe, jak kwiaty mogą wspierać ekosystem, jednocześnie wyglądając pięknie. Uwielbiam, jak ogrodnictwo może być zarówno relaksującym hobby, jak i sposobem na pozytywny wpływ na naturę. Na pewno. Zaplanujmy razem posadzić kwiaty tego lata. Będzie fajnie.